Sorry, We Crows to jedna z tych gier, które trudno jednoznacznie sklasyfikować. Z jednej strony to klasyczny survival horror inspirowany erą PlayStation 1, PlayStation 2, z drugiej barwną, queerową odyseją, która wyróżniała się swoim stylem i podejściem do fabuły. Gra jest niezwykle oryginalna, ale jej dziwaczność może być równie odpychająca, co fascynująca i podejrzewam, że dla większości graczy może być jednak odpychająca. Główna bohaterka Michelle jest kobietą, która nie potrafi się pogodzić z zerwaniem swoją partnerką przed 3 lat. To nietypowy motyw w grach, a emocjonalny chaos Michelle łączy się ze surrealistycznym światem pełnym aniołów, demonów i potworów. Nasza bohaterka zostaje przeklęta przez Tydacze, queerowego demona, który chce zmusić bohaterkę gry, by go pokochała. Szczerze mówiąc, nie wiem, co w tej chwili te twórcy tutaj ćpali. Naszym zadaniem jest oczywiście tą klątwę zrzucić. Postacie drugoplanowe to w większości osoby queerowe lub niebinarne lub po prostu homoseksualne, co nadaje grze unikalnego charakteru, ale może wydawać się nieco przerysowane i nie wiem, czy twórcy zrobili to celowo. No przecież świat nie wygląda tak. Wygląd postaci wydaje się wręcz krzyczeć: jesteśmy woke, jesteśmy queer i tak dalej. Najciekawszy jest tu wątek miłości i związków pomiędzy demonami a aniołami. Twórcy przedstawili ich jako postacie o niejednoznacznej tożsamości, zarówno płciowej, jak i emocjonalnej. W tym świecie przeciwieństwa, które tradycyjnie symbolizują dobro i zło, współistnieją w nieoczywistych relacjach. Ich wzajemne uczucia zdają się podważać klasyczny podział na antagonizm i harmonię, pokazując miłość jako siłę przekraczającą granice moralności i tożsamości. Przed premierą gra była reklamowana jako psychologiczny horror o głębi na miarę Silent Hill, którego fabuła drugiej części do dziś jest przedmiotem licznych interpretacji. Niestety w rzeczywistości historia Michelle okazuje się być dosyć prosta i nie wprowadza szczególnej głębi psychologicznej. Antagonista, queerowy demon pragnący miłości jest pomysłowy, ale jego motywacje wydają się miejscami mało rozwinięte. Mimo surrealistycznych motywów i specyficznego antagonisty, gra nie pozostawia wiele pola do interpretacji, co można uznać zarówno za plus, jak i minus. Wątek fabularny oraz zakończenie gry zależą od decyzji podejmowanych przez gracza oraz od tego, któremu bohaterowi decyduje się pomysł Michelle. Niestety 4 dostępne zakończenia w mojej ocenie, choć różne, nie oferują zadowalającej konkluzji i pozostawiają wiele niedomówień. Gra wizualnie przypomina tytuły z końcówki lat 90. i początku 2000, ale z dodanym neonowym, queerowym twistem. Kolorowa, nietypowa stylistyka przyciąga uwagę, choć czasami może wydawać się zbyt intensywna. Tańczasta grafika i widok ustalonych kamer w stylu klasycznych survival horrorów takich jak Resident Evil sprawiają, że nostalgiczni gracze poczują się tutaj jak w domu. Kamera zmienia perspektywę na pierwszoosobową podczas celowania, co dodaje dynamiki i ułatwia rozgrywkę, a przynajmniej założenie tak miało być. Bo szczerze mówiąc, mi celowanie sprawiało problemy, bo zanim zdążyłem się przełączyć na tryb celowania, demon już potrafił zaatakować. No i podczas trybu pierwszoosobowego nie możemy poruszać się postacią. Przez statyczne kamery czasami nie widać ważnych obiektów w grze, takich jak na przykład drzwi, przez to jesteśmy często zmuszani do zmieniania właśnie na tą pierwszoosobową perspektywę. Co do oprawy dźwiękowej, na pewno trzeba pochwalić muzykę, wpada w ucho. Natomiast cała reszta dźwięku jest taka sobie. Najśmieszniej wypadają dialogi, które nie mają podłożonych głosów, tylko dziwne dźwięki stękania, kojarzące się nie powiem z czym. No. Rozgrywka to klasyczna mieszanka eksploracji, walki i rozwiązywania zagadek. Prosta budowa poziomów przypomina stare survival horrory, co działa na korzyść gry. Mamy do czynienia albo niewielkimi pokojami, albo wąskimi korytarzami. Raczej w grze się nie zgubimy. Deweloperzy nawet zrezygnowali z map lokacji. Odwiedzimy takie miejscówki jak Metro, Oceanarium czy Hotel Antagonisty. Ciekawym dodatkiem jest mechanika trzeciego oka, która umożliwia przełączanie się między dwoma światami, rzeczywistym i tym drugim, bardziej abstrakcyjnym. Dzięki temu rozwiązanie zagadek wymaga myślenia nieszablonowego,
ale są raczej proste i szczerze mówiąc nie zaciąłem się nawet na dłużej. Ta mechanika jest wykorzystywana w etapach eskortowych, eskortując pomnik psa, czy też samego siebie. Wiem, dziwnie to brzmi. Gdy przełączamy się na drugi świat, przeciwnicy chwilowo są unieruchomiani, co otwiera nowe możliwości w walce. Tarcia są dosyć proste. Mamy do dyspozycji 3 bronie: siekierę, pistolet i shotgun. Gdy celujemy w pierwszym świecie, to wówczas obrażenia zadajemy otapiając dowolną część ciała, ale to są niewielkie obrażenia. W drugim świecie kluczowe jest trafienie w serca przeciwników, które są wówczas widoczne i zadają znacznie większe obrażenia, oraz nabijają kombosy, ale za to trafienie w inną część ciała dają tych obrażeń równe 0. System kombosów pozwala naładować specjalny atak, który staje się kluczowy podczas walk z bossami i tylko dzięki jemu można je pokonać. Właśnie design bossów zasługuje na szczególne uznanie. Są pomysłowi i estetycznie spójni z resztą gry. Reszta przeciwników, czyli pomniejszych demonów, są w miarę różnorodne i wyglądają w miarę ok. Są pomniejsi przeciwnicy, jak na przykład te szczuropodobne demony, jak i więksi, których normalnie możemy tylko ogłuszyć, a zabić możemy wspomnianym już atakiem specjalnym. Story Close to gra, która znajdzie swoich entuzjastów wśród miłośników nietuzinkowych produkcji i klasycznego survival horroru. Jej queerowa i odważna estetyka może być równie intrygująca, co odstręczająca, zależnie od preferencji gracza. Mimo interesującej mechaniki i świetnego designu bossów, fabuła i ich zakończenia pozostawiają uczucie niedosytu. Obietnice psychologicznej głębi pozostały w sferze marketingu, a historia Michelle okazuje się być bardziej powierzchowna niż można było się spodziewać. To byłoby na tyle ludziska. Dobranoc!